Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Prius. Tak, ten żółty samochód to naprawdę Toyota i to naprawdę Prius. Sam nie potrafię do dzisiaj zrozumieć i uwierzyć, że po 4 generacjach wreszcie można powiedzieć, że Prius jest ładny. Ba, niektórzy nawet powiedzą, że jest piękny. I faktycznie, auto znacznie wyładniało, ma super opływowe kształty i wzbudza niesamowite zainteresowanie na ulicy. Wreszcie. Niestety, to zainteresowanie nie jest z oczu taksówkarzy czy kierowców Ubera, Bolta i innych przewozów ludzi, bowiem to auto już do tego się nie nadaje. Nie nadaje się, bo nowy Prius jest tylko i wyłącznie hybrydą plug-in hybrid i to opartą o silnik 2-litrowy na bezpośrednim wtrysku, więc znacznie ciężej się go gazuje. Zresztą, zobaczcie na ten bagażnik. Ten ma zaledwie 284 litry. Tutaj nie ma gdzie zamontować butli z gazem. Pod podłogą jest wkład styropianowy, ale jak go wywalimy, to tam i tak nie ma miejsca, bo tam są elementy układu elektrycznego. Plusem jest to, że jak położymy tylną kanapę, to jest idealnie płaska podłoga, więc można tutaj spać. Dobra, ale wróćmy jeszcze do tego nadwozia, bo ja wciąż nie mogę uwierzyć, jak dobrze wygląda nowy Prius. Dobrze, jak popatrzymy na poprzednie generacje, które były dziwne, nudne, ale na pewno nie były tak porywająco narysowane jak ta nowa 5. generacja. Z przodu mamy bardzo ładny wzór świateł, zresztą podobnie jak i z tyłu, gdzie tam mamy listwę świetną przez całą szerokość auta. No i ten świetny żółty kolor, który ma taką barwę, że lekko chce wejść w taką musztardę. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale podoba mi się to, jak wygląda nowy Prius. Ba, nawet w podstawowym wyposażeniu na 17-calowym kole i z większą taką balonową oponą auto wygląda dobrze. Zwłaszcza w czarnym wygląda jak taki mały statek kosmiczny. Auto też lepiej wygląda, bo ma lepsze proporcje. Nowy Prius jest o 5 cm dłuższy niż poprzednik, centymetr szerszy oraz o 7 cm niższy. Rozstaw osi zwiększył się o 5 cm. Aha, i oczywiście te ślady palenia gumy, to panie władzo, to nie byłem ja. Tak już było jak przyjechałem. Teraz więc skakujemy na tył, gdzie mamy ukryte klamki. Producent chwali się, że tak zostało auto zrobione, że teraz mamy więcej miejsca na głowę z tyłu. Niestety, ale jak widać u mnie to nie sprawdza się. Mam 186 cm wzrostu i dużo miejsca na nogi i 0 na głowę. Dziwne, bo wydaje mi się, że jak jechałem ostatnio 3. generacją na taksówce, to nie wbijałem się tam głową w dach. A może po prostu bałem się go dotknąć? No nic, szkoda tego miejsca na głowę. Co gorsza, z tyłu nie ma też żadnych nawiewów, a to jest moim zdaniem bardzo duża wada. Jest za to podłokietnik, są 2 złącza USB i 1 gazetownik, ale tylko w fotelu pasażera. Z przodu natomiast fotel kierowcy jest zawsze elektrycznie regulowany. Kierownica jest już manualna. I ta kierownica to część nowego układu, bo tutaj jest inaczej siedzimy. I nie chodzi mi o komfort, tylko o układ deski rozdzielczej. Zobaczcie, Prius, nieco wzorem aut z rodziny Peugeota, ma zegary widoczne z perspektywy kierowcy nad kierownicą, a nie widoczne przez kierownicę. A to spowodowało m.in. to, że nie potrzeba head-up display, bowiem ekran jest niemal cały czas widoczny. No cóż, faktycznie jest widoczny, ale nie tak dobrze jak head-up display, chociaż ten układ też jest wygodny. Zegary są dość czytelne, możemy mieć albo centralny obrotomierz z prędkościomierzem, albo możemy go przesunąć w prawo i wyświetlić komputer pokładowy, gdzie jest m.in. średnie spalanie multimedia czy praca układu hybrydowego. Drugi ekran to multimedia, znane już z nowej Corolli, RAV4 czy Lexusów i szczerze to nie podobają mi się. To znaczy są dużym skokiem w stosunku do poprzednich multimediów, no ale zobaczcie, te są nowe, a już wyglądają na stare. Mają niewykorzystany wielki ekran, gdzie jest tylko jedna rzecz na raz, nie da się na przykład włączyć nawigacji i obok multimediów. Zaleta za to, że dość szybko te multimedia działają. No i zaletą są fizyczne przyciski od klimatyzacji i audio. Za to zawsze ode mnie plus. Minus to klasycznie piano black, które zobaczcie jak pięknie mnie raziło podczas nagrywania. Dramat. Pora więc na resztę materiałów. Spasowanie bardzo dobre, a materiały klasycznie średnie. Wywalić piano black i byłoby super. W kabinie w opcji jest też trzeci ekran, którym jest cyfrowe lusterko. Jest to opcja, która działa naprawdę dobrze, ale jak ktoś nie chce, no to można albo to lusterko wyłączyć, albo go po prostu nie zamawiać.
Pora więc na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską zmiany i jeszcze raz zmiany, o których powiedziałem już na wstępie. W nowym Priusie nie znajdziemy już w miarę prostego silnika 1.8 na wtrysku pośrednim, tylko od teraz jest to już tylko hybryda plug-in oparta o 2-litrowy silnik. I silnik spalinowy ma 152 konie, ale w połączeniu z silnikiem elektrycznym o mocy 164 koni razem mamy już 223 konie. Tak, te moce się nie sumują. Czyli oficjalnie jest to najmocniejszy Prius w historii. I też najszybszy, bo pierwsza setka pojawia się po 6,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 177 km/h. Jako że test przeprowadzałem w Niemczech, to mogę sprawdzić i jedno, i drugie. Pora na pomiary. Wynik to 7 sekund, a prędkość maksymalna to aż 180 km/h na GPS-ie, a na liczniku było to 184. I powtarzałem test wielokrotnie i zawsze wynik przyspieszenia to 7 sekund. Wyłączałem kontrolę trakcji, włączałem kontrolę trakcji, dusiłem z hamulca, zawsze wynik to 7 albo 7,1 sekundy. Następnie zrobiłem jeszcze pomiar na samym elektryku, bo nowy Prius może zablokować silnik spalinowy tak, żeby działał sam elektryk. Pora na pomiar. Czas to 12,2 sekundy, czyli też bardzo ładnie. I jak widzieliście, przy 144 km na liczniku, czyli 140 na GPS-ie, przełącza się zasilanie silnika elektrycznego już na spalinowy. Czyli na elektryku da się jechać do 140 km/h. Ładnie. Bateria w tym pluginie ma 13,6 kWh, co teoretycznie powinno pozwolić na przejechanie od 72 do 86 km. Ja w trybie mieszanym zrobiłem niemal 70 km, co uważam za bardzo ładny wynik, zwłaszcza, że 10 km z tego dystansu zrobiłem na obwodnicy Hamburga, jadąc z prędkościami 100-120 km/h. Co ciekawe, dopóki mamy prąd w bateriach, to komputer pokładowy pokazuje nam średnie spalanie, ale właśnie prądu. I ja w mieście miałem średnią w okolicach 15 kWh. Jak się skończy prąd, to wtedy komputer pokładowy pokazuje spalanie już paliwa. Chociaż jest taki mały haczyk, bo tak naprawdę prąd tam się nigdy nie kończy. Procentowo komputer pokładowy przestaje nam pokazywać poziom baterii, ale na tym takim bocznym wskaźniku widać, że jest jeszcze trochę tego prądu. Dokładnie to 18%. Tak, 18% zawsze zostaje w bateriach, a to oznacza, że auto zawsze ma takie same osiągi. I faktycznie, zrobiłem pomiar bez prądu i wynik to był dokładnie 7 sekund, czyli to samo jak miałem prąd. Podobnie jest z elastycznością. Czy z prądem, czy bez, zawsze jest taka sama. Jak widzieliście, reakcja i elastyczność jest bardzo dobra. Chociaż mnie bardziej zdziwiło wycie.
a raczej bardzo mało wycia. To chyba pierwsza Toyota hybrydowa, którą jeżdżę i która nie wyje, oraz pierwsza, która ma jako takie wyciszenie przy prędkościach powyżej 120 km na godzinę. Brawo! Kolejne brawo należy się za spalanie w mieście, jak skończy nam się prąd. To znaczy jak spadnie o tych 18%. Wtedy auto przechodzi w tryb takiej zwykłej hybrydy, czyli ruszamy na elektryku, po chwili zapala się spalinowy, hamujemy, to się przełącza z powrotem na elektryczny i tak dalej. No wiecie, klasyczna hybryda. I w takim trybie, w dużym ruchu miałem w mieście spalanie na poziomie 4,5 litra, co nawet przy tak małym baku, bo mamy 40 litrów, daje nam naprawdę solidny zasięg w mieście. Bardzo ładny wynik. Wynik, który pewnie byłby jeszcze lepszy, gdyby auto nie musiało wozić całego osprzętu od hybrydy PHEV, bo wtedy byłoby dużo lżejsze. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie ma Priusa ze zwykłą hybrydą 2.0 albo 1.8. Chociaż nie, chyba rozumiem. Nikt i tak by nie kupował wtedy Priusa, bo jest Corolla z takim zestawem, która jest tańsza i praktyczniejsza, bo tam jest na przykład nadwozie kombi. Fakt. Prius wygląda zadziwiająco dobrze, ale jednak wygląd to za mało. A tak w Corolli nie da się kupić PHEV, jest tylko taki układ w Priusie. Chociaż i tak uważam, że Prius nie będzie się dobrze sprzedawał i będzie autem bardzo mało popularnym. Ale jeszcze wrócę do tej myśli, bo chcę Wam pokazać jeszcze bajer, który powinien być, moim zdaniem, w każdym aucie elektrycznym czy tam zelektryfikowanym. Solar na dachu. Tak. Auto w opcji może mieć dach solarny, który potrafi doładować od 7 do około 9 km zasięgu jednego dnia przy oczywiście dobrym słońcu. Co więcej, solar działa nawet jak auto jest zgaszone, czyli jak zostawimy Priusa przed blokiem na kilka dni, to może nam naładować zasięg auta elektrycznego na maksa. Sprytne i fajne. W takim razie sprawdźmy, czy cena też jest fajna. No cóż, podstawowy Prius kosztuje 200 000 złotych. Mój egzemplarz kosztował około 215 000 złotych. Jest drogo, a nawet bardzo, bo Prius jest droższy niż Corolla hybrydowa, ale nawet jest droższy niż dużo większa Camry. Camry, która jest większa, pakowniejsza i tak naprawdę wcale nie jest dużo wolniejsza. Z tym, że Camry ma zwykłą hybrydę, a nie plug-in, co akurat moim zdaniem jest zaletą Camry. Ja wciąż uważam, że hybrydy plug-in mają więcej wad niż zalet, czyli przez nie auto jest cięższe, ma mniejszy bagażnik, gorzej się prowadzi i tak dalej. Oczywiście jest zaleta płynąca z możliwości jazdy na samym prądzie w PHEV, ale z ekonomicznego punktu widzenia dopłata do PHEV jest tak duża, że wręcz nieopłacalna. I teraz właśnie mogę wrócić do mojej myśli, gdzie uważam, że nowy Prius nie będzie się dobrze sprzedawał. Jego największa zaleta to wygląd, technologia i osiągi. Wada to m.in. cena, która w porównaniu do Corolli czy nawet dużo większej, bardziej prestiżowej Camry jest nie do przeskoczenia. No i tak jak mówiłem, Prius już nie będzie nadawał się na taksówki. Nie da się go przerobić tak łatwo na gaz, ma mały bagażnik, mało miejsca na głowę z tyłu, czy brak nawiewów na tył. Szkoda. Cześć!